w dzisiejszym filmie zamierzam pokazać Wam poszukiwania, to co zwykle robię od pewnego czasu na jeziorach, oraz udzielę Wam albo przedstawię Wam pokrótce informacje, jakiego sprzętu używam, jakie mniej więcej są to koszty i jak można rozpocząć swoją przygodę z poszukiwaniem w wodzie. Dzień dobry. Znajdujemy się nad Jeziorem Święte. Ośrodek wypoczynkowy na Gwizdówce. Kiedyś znajdował się tutaj ośrodek wypoczynkowy Polskich Kolei Państwowych, ale jak wiadomo został zaniedbany i doszło do jego likwidacji. Wodery już mam założone, także zamknę tylko auto, wezmę detektor, sito i widzimy się już za chwilę. Tak prezentuje się kąpielisko, na którym będę dzisiaj poszukiwał. Mamy widoczek z góry. Wypożyczalnia sprzętu pływającego, takie molo. Oczywiście nie dojdę tam ze względu na porę roku. Woda jest już zimna, także poszukiwania ograniczą się tylko do poszukiwań w woderach. Jak daleko mi się uda wejść, tego nie wiem, ale z tego co pamiętam, jak przyjeżdżałem tutaj, to około 3 metrów jest przy końcu pomostu, także na pewno tam nie dojdę, a nawet nie doszedłbym w pianie. Prawdopodobnie w dniu wczorajszym odbywało się tutaj jakieś wesele, bo widzę, że chyba goście weselni się zjeżdżają, ale nie będzie to nam zbytnio przeszkadzało. Prawdopodobnie na poprawiny, bo mamy dzisiaj niedzielę, 27 październik. Jesteśmy po zmianie czasu, więc coraz mniej tego czasu będzie na poszukiwania, mimo że pogoda dopisuje. A takie mamy tutaj zejście. O, i mamy drugą plażę. Jeszcze nie tak dawno jej nie było. Zobaczymy, czy być może tam też znajdą się jakieś sygnały. Miałem w planie jeszcze zrobić jezioro tutaj Okonek, ale widzę, że tu jest dość duży akwyn, chyba że nic nie będzie, to nic nie zrobimy. No i znajdujemy się nad łowiskiem Okonek, nieopodal ośrodka wypoczynkowego na Gwizdówce. Zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Z informacji właściciela, jak pytałem, czy można tutaj przyjechać, bo jest to łowisko komercyjne, poszukać sobie, powiedział mi, że przyjeżdża tutaj pewna osoba i poszukuje. Pytałem, czy w wodzie? Tak, w wodzie. Jeżeli chodzi o Gwizdówkę, dużo śmieci, bardzo głębokie sygnały związane z prawdopodobnie tym, że jak remontowali ten ośrodek, to nawieźli dużo ziemi. No, sytuacja jest mi znana, bo tam był ogólnie problem podobno z tym jeziorem. Także zobaczymy, co przyniesie Okonek. Jest to po sezonie stanowisko wędkarskie, ale nikt w tej chwili z tego stanowiska nie korzysta. Więc udaje się po wykrywacz do auta. Mam je tutaj nieopodal. On tam przy drodze, może widać. Miejsce wykorzystywane do kąpieli. Jest miejsce na ognisko, ławeczki. Proszę bardzo, muchomorki. Jakie piękne rosną, czerwone. Podobno można z nich robić susz i spożywać. Ma bardzo dobre właściwości zdrowotne. Miejsce dość ciekawe. Ciekawe, czy można tutaj w sezonie letnim biwakować. No i mamy pierwszy gwóźdź z jeziora Okonek. Biwarka całkiem świeża. Oczywiście nie patrząc na rocznik, który jest na kapsu, 1476, to prawdopodobnie data powstania browaru. Kawałek szkła
Wyjmiemy to szkło, bo tu jest kąpielisko. No, kamieniste strasznie. Nie ma jak wbić sita. Ale mnie już ręka boli. Długa przerwa była. Boże, nie dam rady wbić. Nie widać dołów, żeby tutaj było kopane. Już czas, moi kochani, na podsumowanie. Natomiast zanim to nastąpi, tak jak zapowiadałem na początku filmu, opowiem Wam trochę, jak zacząłem swoją przygodę z poszukiwaniem, a tak właściwie jak zacząłem przygodę z poszukiwaniami w wodzie, bo myślę, że jest to dość ciekawy temat nawet w związku z tym, że prawo, które mamy w naszym kraju, no jest dość takie rygorystyczne, jeżeli chodzi o poszukiwaczy, a tym bardziej poszukiwaczy, którzy szukają na lądzie. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o wodę, jest nieco inaczej. Ale odnośnie tego to odsyłam Was do ustawy o ochronie zabytków oraz na różnego typu strony, fora, które znajdziecie w internecie. Nie zamierzam tutaj nic reklamować, wystarczy wpisać w dość powszechną wyszukiwarkę pewne hasła i sami do tego dotrzecie. Moi kochani, zanim zaczniecie swoją przygodę z poszukiwaniami, to na pewno musicie wyposażyć się w wykrywacz metali. Ja zakupiłem sobie dość powszechny wykrywacz marki Minelab. Jest to Xterra Pro, jeszcze z dużą cewką. Cewkę okleiłem sobie taką taśmą fluorescencyjną. Taśma pod wpływem promieni słonecznych świeci nam pod wodą, więc łatwo jest nam ją dostrzec, po to, aby precyzyjnie wbić sito. Do tego detektora zakupiłem sobie również słuchawki. Są to słuchawki podwodne. Można w nich nurkować, ja jeszcze nie nurkuję. Do tych wykrywaczy dedykowany jest jeszcze kabel taki wodoodporny, taka przejściówka na dużego jacka. Standardowe wejście jest 3,5 calowy jack, wkręcany tutaj od spodu, ale jest dedykowany kabel, który jest kablem wodoodpornym, służy nam jako przedłużacz i możemy do niego podłączyć różnego typu słuchawki. Wykrywacz posiada co prawda połączenie po Wi-Fi, pod dedykowane również słuchawki, ale jak zanurzymy całą elektronikę w wodzie, bo wykrywacz możemy zanurzyć do 5 metrów, no to następuje zerwanie tego połączenia, więc połączenie na kablu, jeżeli chcemy wchodzić głębiej, to jak najbardziej jest wskazane. Koszt takiego wykrywacza waha się w granicach od 1500 w górę. Są różne. Ja akurat kupiłem sobie Minelaba, bowiem mój kolega z takim też chodzi i poszukuje, więc myślę, że na sam początek jak najbardziej wystarczy. Są oczywiście w granicach cenowych różnego typu inne wykrywacze o porównywalnych parametrach. Słuchawki natomiast to połowa ceny wykrywacza, około 850 zł trzeba dać, ale póki co nie żałuję, bo już miałem sytuację taką, że przez przypadek, poprawiając kamerkę, spadły mi do wody. No gdyby to były słuchawki na przejściówce, no to najprawdopodobniej miałbym po słuchawkach. Jak widzicie, obok leżą sobie tutaj rękawice neoprenowe, grubość bodajże 5. To ze względu na to dokupiłem, bo nie lubię pracować w rękawiczkach, ale woda już jest w październiku, prawie że już w listopadzie taka zimna, że palce drętwieją, a rękawiczki dają mi tą swobodę, że mogę dłużej przebywać w wodzie. Dodatkowo, no po to, aby wejść do wody, chociażby w październiku, musimy wyposażyć się w wodery. Wodery to koszt około 200 paru złotych.
takie już do klatki piersiowej i spokojnie dają radę, bo jak wiecie, zabawa zaczyna się na głębszej wodzie, więc polecam bardzo gorąco zaopatrzyć się również w pianę neoprenową. Ja co prawda odkupiłem sobie na bodajże jednym z portali takich z używanymi rzeczami, nie będę tutaj też reklamował, chyba za 70 czy 80 zł. Ma grubość 3 mm. No fajnie by było, gdybym trafił 5 mm, ale nie trafiłem ze względu na to, że im chłodniejsza woda, tym grubsza piana przyniesie nam zamierzony efekt. Co prawda ta trójka pozwala mi wytrzymać w wodzie, gdzie jestem takim zmarzluchem i nawet jak idę się kąpać, to długo nie wytrzymuję w tych naszych przepięknych kaszubskich jeziorach ze względu na temperaturę wody. Spokojnie można te 2,5 do 3 godzin sobie śmiało poszukiwać po szyję i naprawdę przynosi to zamierzony efekt. Człowiek czuje się komfortowo, nie marzną stopy, no bo oczywiście do tej piany również musimy sobie kupić buty. Buty obowiązkowo, jak wyjdziemy w bosych nogach, to od nóg nam będzie ciągnąć. No i jeszcze, aby poszukiwać, musimy zaopatrzyć się w sito. Ja sito sobie wyspawałem. Co prawda następne, które będę robił, być może zakupię, będą poprawki. Jak widzicie, to była blacha 1,5. Tutaj musiałem sobie dospawać taki element, który powoduje to, że sito jest twardsze, co prawda na samej końcu, przez co redukuje to wagę. Standardowy trzonek, jakiś od motyki, bo taki akurat sobie zrobiłem tutaj uchwyt do trzonka. Nawet nie mam go niczym zabezpieczone, działa, a to ze względu na to, że jak drewno nam napęcznieje, co prawda mam je polakierowane, ale widać, że i tak moknie, to po prostu jest problem z wyjęciem. A jak zauważyłem, że nie mam jego przewiercone i zakotwiczone w sicie, nie wypada, a nie dochodzi do pęknięć. Dodatkowo dorobiłem sobie tutaj, oglądając różnego typu filmy, takie jak widzicie zęby, po to, żeby zatrzymywały się w nich łańcuszki. No, miałem taką sytuację, że wyciągnąłem swinger, to się tak nazywa, od wędki, który zahaczył się właśnie w jednym z tych takich nacięć. To tyle, jeżeli chodzi o sprzęt, który mamy, który umożliwia nam poszukiwania w wodzie. Koszty, to jak Wam mówiłem, można sobie sito kupić ze stali nierdzewnej. Ja wykonałem sobie sam ze względu na to, że bardzo lubię troszeczkę pomajsterkować, że posiadam spawarkę i posiadałem blachę 1,5, to wykonałem sobie samemu koszt elektrod. Dopóki mi się nie rozsypie, to będę je wykorzystywał. Dlaczego w wodzie? Pojechałem kiedyś z kolegą, o którym Wam wspominałem wcześniej na filmach. Obejrzałem jego filmy, jego twórczość, którą prowadzi już od kilku lat i stwierdziłem, że jest to fajne. Na zasadzie takiej, że fajny sposób na spędzenie wolnego czasu. Nie muszę oglądać się za siebie. Dodatkowo w sezonie na kąpieliskach cieszą się te poszukiwania bardzo dużym zainteresowaniem ze strony wczasowiczów, którzy przebywają na danych kąpieliskach. Można porozmawiać o pasji do poszukiwań, o różnego typu rzeczach. Czasami ktoś coś zgubi, poprosi o odszukanie tego przedmiotu. Także to tyle i tak jak wspomniałem, przechodzimy do podsumowania. W dniu dzisiejszym 2 jeziora. Jezioro Święte to okolice Załakowa, miejscowości Załakowo, konkretnie ośrodek wypoczynkowy na Gwizdówce, dawny ośrodek Polskich Kolei Państwowych. Bardzo dużo głębokich sygnałów, do których nie mogłem się dokopać. Ma to prawdopodobnie miejsce z tym, że nawieziona została tam ziemia, a w zasadzie piasek, jak remontowany był ośrodek, po to, aby odtworzyć troszeczkę kąpielisko i je przygotować dla wczasowiczów. No to jak widzicie, jakiś plastikowy
plastikowa łyżeczka wykopana przez przypadek, woreczek po świetlikach. No to wędkarze, jak widać, znowu zabłysnęli. Po co to schować do torby, jak można wrzucić do wody? Wieczko już takie dość zużyte od słoika, kawałek denka po prawdopodobnie kukurydzy. No tu zaskok taki na płytkiej wodzie przy zjeżdżalni dla dzieci Maxigra, także no ktoś musiał mieć problem, no ale to wiadomo, podobno z wiekiem już niektóre rzeczy nie działają tak jak w kwiecie wieku. Tutaj jakieś pokrętło od, być może uchwyt od kamerki, od jakiegoś telefonu. Kapsel 5 groszy to było z plaży. Tutaj tabliczka taka, jakiś piesek musiał zgubić odnośnie szczepienia przeciwko wściekliźnie. Zrywka, podkładka, no kapsli 5-6 kapsli. Także to tak wygląda nam gwizdówka. Jezioro Okonek, gwóźdź na sam start, kawałek tutaj jakiejś blaszki, nie wiem, jakiś mały kapselek, może być, może, nie wiem, szkło, no i też przy samym brzegu pozostałości po puszkach metalowych. No na kąpielisku to taki nieprzyjemny widok. No i folie, wiadomo, po jakichś grillach i takich rzeczach. No i dodatkowo strzała, ale to już na oko, bo generalnie do łuku taka nie oddziałuje w żaden sposób magnetycznie. To tyle. Zachęcam wszystkich, jeżeli chodzi o poszukiwania, a szczególnie w wodzie, bowiem no jest to taki troszeczkę inny wymiar poszukiwań. Także jeżeli dotrwaliście do tej części odcinka, bardzo serdecznie i gorąco zapraszam Was na następny film z poszukiwań. W prawym dolnym rogu ekranu macie taki czerwony przycisk. Fajnie by było, gdybyście go nacisnęli. Nie musicie nigdzie szukać klawisza subskrybuj w postaci tego czerwonego przycisku. Załatwicie wszelkiego typu formalności. Zapraszam na kolejne filmy z moich poszukiwań. Być może będzie to troszeczkę dłuższa wyprawa. Zobaczymy, jak czas pozwoli. Czy uda mi się otrzymać dzień wolny, czy nie. Myślę, że taka 3-dniowa wycieczka gdzieś z tyłu głowy mi chodzi. Z noclegami, bowiem noce jeszcze po te 6 stopni są, a nie jest to zimno, jak wyposażymy się w dobry śpiwór. Także zapraszam bardzo gorąco. Jeszcze raz, jak Wam się podobało, łapka w górę, zostawcie komentarz. Mi to pomoże, a Wam nie zaszkodzi. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję, jak dotrwaliście do tej części i widzimy się w kolejnych relacjach bądź w kolejnych filmach na moim kanale. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia.